Siemka, ja jestem Adacho i prawdopodobnie jakiejkolwiek rzeczy bym nie powiedział na początku, nie będziecie mnie słuchać, póki nie wyjaśnię tego, co mam na sobie. Więc od tego zacznę. Kilka dni temu jeden z moich widzów wystosował w moim kierunku pewną inwektywę, która ukuła mnie głęboko w serce. To nie jest tak, że jestem człowiekiem o niskim dystansie. Możecie mówić na mój temat co chcecie. Nawet chciałbym, żeby od czasu do czasu pojawiały się nieprzychylne komentarze, bo potem nagrywanie specjalnych odcinków Koku, w których reaguję na wasze komentarze, te nieprzychylne, dobrze mi się nagrywa. Natomiast ostatnio mój widz Michał napisał na grupie facebookowej, że tęskni za moim starym humorem, a że teraz to ogólnie jestem sztywniakiem. I ja o tym wspomniałem w przeglądzie grupy. No i Michał napisał, że odwoła swoje słowa, jak znów założę kostium Kermita na odcinek. Powiem wam, że poczułem się trochę jak superbohater, który zagląda do szafy i widzi tam swój kostium, którego nie nosił już od lat. Tylko że ani nie jestem super, ani nie jestem bohaterem. Po prostu stroju Kermita nie zakładałem już wiele długich lat, ale on czeka. Czeka na specjalną okazję, która no niestety będzie musiała jeszcze trochę poczekać i myślałem, że wielki powrót stroju Kermita będzie w innym odcinku, ale Michał, sprowokowałeś mnie. Odwołaj swoje słowa. Aż mi się przypomniał ten mem. Jeśli szef nie odwoła do jutra swoich słów, to wypierdalam z pracy. Tak? A co powiedział szef? Żebym wypierdalał z pracy. Witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których uzieję. Tak się składa, że 2 tygodnie temu przeprowadziłem pewien test, którego wy byliście obiektem i nawet nie byliście tego świadomi. Nie wiem, czy już mogę nazwać się szalonym naukowcem, bo tak jak nie jestem ani super, ani bohaterem, tak, nie jestem naukowcem, może czasem trochę szalony, ale mimo wszystko już wam spieszę z wytłumaczeniem. Tak się składa, że YouTube jakiś czas temu dał mi pewną opcję do testowania. Jest to opcja, która jest obecnie w wersji beta, a mianowicie, i widziałem też, że niektórzy YouTuberzy z tego korzystają, bo zauważyłem to też na innych kanałach. Chodzi o to, że jeden z poprzednich odcinków, a mianowicie Koku 260, czyli prawdziwa tożsamość Baby'ego w Dragon Ball GT, ten film miał 3 różne tytuły. To znaczy, to nie były tytuły, które różniły się od siebie jakoś bardzo, ale YouTube pozwolił mi na zrobienie pewnego testu. Jeden film może dostać maksymalnie 3 różne tytuły i 3 różne miniaturki. I ja potem dostaję informację, która z tych miniaturek i który z tych tytułów klika się najbardziej. Stwierdziłem, że zostawię jedną i tę samą miniaturkę, ale tytuły były różne pod tym względem, że w jednym tytule Kokła dałem nazwę Koku 260, w innym tytule Kokła napisałem Dragon Ball GT, a w trzecim tytule Kokła, to był tytuł najkrótszy, napisałem po prostu GT. No i jakie są wyniki? No, w sumie to chuja wyszło. Wszystkiego było mniej więcej porówno, ale wygrała ta opcja z całą nazwą, czyli Dragon Ball GT Koku 260. Jakie wnioski? Wniosków żadnych. Proszę się rozejść. Spokojnie, moje życie jest jeszcze bardziej pełne porażek i niepowodzeń, ale jest jedna rzecz, która dzisiaj rano się wydarzyła, która sprawiła, że uśmiechnąłem się pod nosem. To była rzecz, której totalnie się nie spodziewałem i to jest drobny follow-up do historii sprzed 9 miesięcy, kiedy to do Marcina streama wszedł JJ Joker. To było bardzo losowe, jakiś czas temu wam właśnie o tym opowiadałem, więc jeśli pamiętacie, JJ chciał, żebym tam się skontaktował z nim na Discordzie i ja faktycznie to zrobiłem, ale od tego czasu mi nie odpisał, więc kontakt, można się powiedzieć, urwał. Chociaż dosłownie miesiąc czy 2 miesiące temu Marcia miała okazję z nim rozmawiać też gdzieś tam na Twitchu, w prywatnych wiadomościach i okazało się, że JJ jest w trakcie przeprowadzki, czy zmiany pracy, czy coś takiego i że on rzadko wchodzi na Discorda. Ale dzisiaj rano budzę się, wstałem z łóżka, poszedłem na balkon pooddychać świeżym powietrzem, wziąłem telefon do ręki i zobaczyłem to. JJ Joker przyjął moje zaproszenie do znajomych na Discordzie. Jedną rzeczą, którą chciałbym zrobić przed śmiercią, jest nagranie wspólnego odcinka z JJ-em. Czy to byłby Minecraft, czy to byłaby dyskusja o Dragon Ballu, bo JJ ponoć ogląda Dragon Balla. To byłoby niesamowite. Mam nadzieję, że uda mi się to kiedyś zrobić. Trzymajcie kciuki. A póki co, przechodzę do waszych komentarzy. Fifonowski. Czy ten nick pochodzi od Fifo od Filipa, czy od Fifo od Fifola? Może od jednego i drugiego. Pytanie do Goku. Jak i czy zmieniłby się Gohan, jeśli jego matka byłaby Bulmą? Zakładając, że wszystko dzieje się tak samo, tylko Goku żeni się z Bulmą. Gohan mógłby trenować, ale również się uczyć. Nie miałby tego zakazu walki i tak dalej, i tak dalej. Czy twoim zdaniem ten Gohan mógłby osiągnąć SSJ2, SSJ3? Jaki byłby jego sufit w Busadze? Czy jednak Gohan oryginalny osiągnąłby więcej? Ja myślę, że tutaj to jest oczywiście ciekawe zagadnienie, ale trochę niesłusznie zakładasz, że Gohan
mógłby częściej trenować, albo inaczej, że chciałby częściej trenować niż się uczyć. Pamiętajcie o tym, że Gohan chciał być naukowcem. Goku oczywiście zachęcał go do treningu, korzystał z jego umiejętności jak się dało, a Chichi zachęcała go do nauki i czasem była bardzo surową matką, co widzieliśmy w Dragon Ballu Z, ale Gohan jak był malutki, to już wtedy latał za motylkiem z encyklopedią i mówił, że chce być uczonym, więc to nie jest kwestia tego, że Gohan stał się naukowcem przez swoją matkę. Raczej ona pomagała mu kształtować jego pasję, ale można w takim razie postawić pytanie, czy jeśli Gohan miałby geny Goku i Bulmy, czy nadal chciałby być naukowcem? No tutaj już musimy wróżyć z fusów, bo można powiedzieć albo tak, albo nie. Chociaż moim zdaniem, jeśli miałby geny Bulmy, która jest jednym z największych naukowców w historii Ziemi w Dragon Ballu, to mimo wszystko szaloną teorią byłoby zakładanie, że wtedy Gohan jednak już nie chciałby być naukowcem, czyli chciał być naukowcem, jak jego rodzicami byli wioskowi ludzie z akcentem, a nie chciałby być naukowcem, gdyby jego matka była największym naukowcem na Ziemi, może oprócz doktora Briefsa. Więc oczywiście opcji jest kilka, ale można spojrzeć na przykłady dzieci Bulmy i Vegety również, ale tutaj chodzi raczej o dziedziczenie genów Bulmy, bo mamy Trunksa, który raczej odziedziczył geny Vegety, co Bulma powiedziała w sadze Super Hero w mandze, no ale potem widzimy Bre, małą córkę Vegety, która ma dosłownie kilka lat, jest w podobnym wieku do Pan, ewentualnie troszkę młodsza i ona już jest w stanie bez problemu klikać w komputer w taki sposób, żeby... Wiem, że użyłem takiego zwrotu klikać w komputer, no ale dla mnie to jest klikanie w komputer. Po prostu klika w komputer i wirus znika. Trunks nie był w stanie tego wcześniej wirusa powstrzymać, więc musimy sobie zadać pytanie, czy Bra na tym etapie swojego życia z takimi umiejętnościami potrafi takie rzeczy, bo to jest jej naturalny talent, czy się tego nauczyła? Moim zdaniem Bra w tamtym momencie życia jeszcze nie uczyła się żadnych hakerskich umiejętności programowania i tak dalej, informatyki, więc myślę, że tutaj ona po prostu odziedziczyła to bycie geniuszem po Bulmie. Pamiętajmy, że to jest świat wymyślony, więc nawet 3-letnie dziecko jest w stanie robić takie rzeczy. Więc załóżmy teraz jeszcze jedną rzecz. Gohan rodzi się faktycznie w rodzinie Goku i Bulmy. Odziedzicza tę część Bulmy, która pozwala mu umieć te wszystkie rzeczy bez uczenia się, ale z drugiej strony nadal jest wojownikiem o wielkim potencjale. Więc Gohan nie musiałby się uczyć, bo by to wszystko wiedział, chociaż to też jest głupie zakładanie, że wszystko by wiedział. Po prostu miałby naturalny talent do tego, żeby chłonąć wiedzę, więc być może nie musiałby się uczyć tak bardzo. Opcji jest wiele. Moim zdaniem na pewno to, że odziedziczyłby geny Bulmy, albo jakkolwiek to, że Bulma byłaby jego matką i Gohan obracałby się w takim środowisku naukowym, mogłoby przyspieszyć jego wyniki i może dzięki temu byłby w stanie poświęcać więcej czasu na trening. Nie sądzę mimo wszystko, żeby skończył gorzej. Nie sądzę, żeby to wyglądało tak, że nie wiem, nie byłby w stanie osiągnąć SSJ2 czy SSJ3. Adrio, Skoku, czy możemy liczyć na tier listę polskiego dubbingu? Domyślam się, że chodzi chyba o Dragon Balla, no bo jeśli chodzi o w ogóle polski dubbing w jakichkolwiek filmach, to raczej nie byłby temat na mój kanał. Ja nie jestem w stanie ocenić polskich głosów, bo znam je dosłownie wyrywkowo. Jeśli chodzi o polski dubbing do Dragon Balla Super, czy do Dragon Ball Super Super Hero, ja całości tych tworów z polskim dubbingiem nie oglądałem. Widziałem tylko sceny chociażby z Dragon Ball Kai, które też było emitowane w polskiej telewizji, więc myślę, że trudno byłoby mi zrobić taką tier listę, bo po prostu nie oglądałem całości tworu z polskim dubbingiem, ale już kilkukrotnie wypowiadałem się na temat polskiego dubbingu. Uważam, że jest zrobiony w większości naprawdę świetnie. Jedyne rzeczy, których się wtedy, pamiętam, czepiałem, to kilka głosów, które trochę mi nie pasowały. Na przykład na początku Kai nie pasował mi głos małego Gohana. Nie wiem, czy później to się zmieniło, być może później się to poprawiło, ale to była tylko moja skromna opinia. Mam do niej prawo. Maciej Balicki, pytanie do Koku. Jak daleko w poziomie mocy mógłby zajść Herkules, gdyby został wojownikiem Z na wczesnym etapie historii? Bez dwóch zdań Herkules miał potencjał do zostania prawdziwym wojownikiem. Był silny, jego córka nauczyła się kontroli ki bardzo szybko. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym Herkules bierze udział w turnieju sztuk walki na etapie historii z klasycznego DB. Tam zauważa potęgę Goku i Krillana. Marząc o sławie, postanawia nauczyć się kilku sztuczek od Roshiego i przylepia się do naszych bohaterów, błagając o trening. W końcu przekonuje genialnego żółwia obietnicą tego, że jak już będzie sławny, to dookoła będzie się kręcić sporo panienek. Uczy się kontroli ki i tym podobnych, a co więcej, znając potencjał innych wojowników, jego paranoiczny strach przed utratą reputacji sprawia, że nawet w czasach pokoju nie przestaje ćwiczyć, bo boi się, że inni również zechcą zbudować podobną karierę, jaką on sobie zaplanował. Oczywiście znajduje sposoby, by zrobić ustawki PR-owe robiące z niego bohatera,
bohatera i na tym zarabia. Natomiast sporo kasy pcha w doskonalenie treningów i w ten sposób dostaje w swoje ręce jakiś prototyp sali treningowej z podniesioną grawitacją, chociaż 2-3-krotnie, jak silny stałby się finalnie, czy na etapie sagi Nappy i Vegety. Czy byłby istotnym wsparciem dla naszej drużyny? Myślę, że tak, jest ku temu potencjał, bo zwróćcie uwagę na to, że nasi bohaterowie, których my znamy z Dragon Balla, którzy są tymi wojownikami Z, oni też są zwykłymi ziemianami, tylko że do tej pory Krillin był młodym chłopcem, który wcześniej był w klasztorze. Ten Shinhan i Chaozu też praktykowali sztuki walki u genialnego żurawia. Yamcha też był pustynnym bandytą, więc uznajmy, że nie trenował sztuk walki w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, ale prowadził tryb życia, który wymagał trochę od niego walki. Zresztą widzieliśmy, że Yamcha był przygotowany do walki, miał ten swój miecz, no i to nie był gość, który nie potrafił się w ogóle bić od samego początku, więc to były postacie, które oczywiście miały już jakieś zaplecze, no ale Herkules też ma jakieś zaplecze. Przecież ma swoich uczniów, możemy się upierać, że jest on słaby w porównaniu do naszych bohaterów, tych, których znamy na co dzień z Dragon Balla, ale w porównaniu do zwykłego człowieka Herkules jest bardzo silny. Więc myślę, że tutaj to jest raczej kwestia jego nastawienia i chęci i zdobycia pewnej wiedzy, a niekoniecznie jego potencjału, bo potencjał ma olbrzymi. Zresztą spójrzmy na jego córkę. Videl tak naprawdę jest w pewnym sensie samoukiem, bo oczywiście można powiedzieć, że uczyła się u ojca, ale po pewnym czasie Herkulesa przewyższyła, więc ta cała siła, którą widzieliśmy w Videl, to była tak naprawdę siła, którą ona zdobyła w samodzielnym treningu bez jakiejkolwiek kontroli nad ki, jakiejkolwiek wiedzy na temat ki. Więc naprawdę to byłoby odważne zakładać, że Herkules z takim potencjałem, gdyby dowiedział się o ki, nie byłby w stanie jakkolwiek pomóc. Pamiętajmy, że na poziomie Nappy i Vegety nasi bohaterowie byli na początku Dragon Balla Z. Nappa i Vegeta byli na poziomie kilku tysięcy, Vegeta kilkunastu tysięcy jednostek mocy. W tym czasie na przykład tam też walczył Chaozu, który miał kilkaset jednostek mocy. Kilkaset, więc myślę, że Herkules jako postać, która jeśli chodzi o fizyczny potencjał nie odstawała od znanych nam bohaterów, mogła wtedy się przydać, gdyby faktycznie poświęciła się treningowi. Myślę, że każdy ziemianin w Dragon Ballu miałby do tego potencjał. Artur Mizioła. Skąd Yamcha ma bliznę na twarzy? W klasycznym Dragon Ballu widać ją dopiero, gdy ten z Kuririnem i resztą przybywa na 23 Tenkaichi Budokai. Na początku postawmy sprawę, jak ona wygląda, co wiemy. No bo wiemy, że nic nie wiemy. Tak naprawdę widzimy Krillana z całą ekipą, która przychodzi na 23 Tenkaichi Budokai. Czyli mamy Chaozu, Ten Shinhana, Krillana i Yamszę. I Yamcha w tym momencie pierwszy raz w historii prezentuje nam się z tymi bliznami na twarzy. To są blizny, które wyglądają jak blizny cięte, ale zwróćmy uwagę na to, jak wyglądała sytuacja zanim widzieliśmy te blizny, czyli można powiedzieć przed tym timeskipem, przed tym przeskokiem czasowym. Nasi bohaterowie są chwilę po pokonaniu Piccolo Daimao i chwilę po wskrzeszeniu bohaterów, którzy zmarli w walce albo podczas walki z Piccolo Daimao. Roshi oznajmia, że Goku trenuje u Boga, Ten Shinhan, Krillin, Yamcha, wszyscy to słyszą i postanawiają trenować dalej. Yamcha w tamtym czasie ma dalej złamaną nogę, bo tak naprawdę, jeśli wierzyć temu, co widnieje w sieci, ta sytuacja, czyli Yamcha, którego ostatni raz widzieliśmy przed tym timeskipem, mający jeszcze złamaną nogę i chodzący o kuli, to jest 2 dni po tym, jak mieliśmy 22 Tenkaichi Budokai. Oczywiście wiemy, że saga Piccolo zaczęła się bezpośrednio po 22 turnieju, ale ona też zakończyła się dość szybko, bo Goku oczywiście pił tę truciznę, więc, znaczy tę ultra super świętą wodę i cierpiał tam przez kilkanaście godzin, też widzieliśmy, że cierpiał przez noc, więc minął jakiś jeden dzień, minęły 2 dni być może i w tym momencie następuje timeskip. Więc ten 3-letni timeskip można powiedzieć, że praktycznie jest między 22 a 23 Tenkaichi Budokai. Zresztą turnieje były organizowane raczej w tych samych momentach roku, więc mamy po prostu 3 lata. I widzimy Yamszę, który ma złamaną nogę. I teraz można założyć 2 rzeczy. Wiemy, że nasi bohaterowie polecieli w tamtym, znaczy wspięli się na wieżę Karina, więc i Yamcha, i Ten Shinhan, i Krillin w tamtym czasie byli na wieży Karina. Tylko, dlaczego o tym mówię? Bo na wieży Karina dowiedzieli się o Senzu, ok? Czyli jeśli Yamcha miał złamaną nogę, to mógłby za pomocą Senzu sobie ją wyleczyć i od razu przejść do treningu. Dlaczego o tym mówię, to zaraz będzie istotne. Ale pierwsze wejście na wieżę Karina musiało zostać zrobione osobiście. Wiemy, że w pewnym momencie Yajirobe wchodził z pobitym Goku na plecach, ale to było pierwsze wejście Yajirobe, on wszedł sam, Goku wcześniej wszedł już o własnych siłach, więc Goku został tam wniesiony. Pytanie,
Czy jamsze też ktoś wniósł? Czy raczej czekali, czy raczej każdy z nich poszedł w swoją stronę i dopiero w momencie, w którym jamsza był już w pełni sprawny, jego noga się zagoiła i mógł trenować, dopiero wtedy mógł wejść na wieżę Karina. No bo mówię, musiał to zrobić osobiście, musiał to zrobić uczciwie. Dlaczego to jest istotne? Bo jamsza był świeżo po złamanej nodze, był świeżo po koszmarnym złamaniu nogi w okolicach kolana i z tego, co znalazłem w internecie, bo się trochę zagłębiłem w tym temacie, gips to jest kwestia, nie wiem, może do miesiąca, może do 3 miesięcy, jeśli chodzi o jak rozległe jest to złamanie, jak poważna jest to kontuzja. Ale jeśli chodzi o to, żeby wznowić trening sztuk walki na pełnej intensywności, czyli coś, co jamsza oczywiście musiał robić, żeby przygotować się dobrze do turnieju, to jest kwestia nawet roku. Więc 1 rok z tych 3, które mieliśmy między 22 a 23 turniejem, jamsza musiał poświęcić na rehabilitację, bo mógł nie mieć innego sposobu, żeby się wyleczyć. Sensu w tamtym momencie nie było, bo musiałby najpierw wejść na wieżę. Więc jeśli mamy tutaj kwestię tego, że jamsza radził sobie sam, tak jak każdy z nich radził sobie sam, co widzieliśmy też tutaj w mandze, że każdy poszedł w swoją stronę, zresztą to nam też mocno sugeruje to ich ponowne spotkanie, kiedy Krylan mówi, pokazuje na palcem na jamszę i Tenshinhana i mówi, że trafili na siebie, że wpadli na siebie tam przy wejściu, gdzieś tam. Czyli oni nie przyszli razem z jakiegoś wspólnego treningu. Każdy z nich przeszedł własną drogę. No oczywiście Tenshinhan był z Chiaotsu razem, Krylan osobno, no i jamsza osobno. Zresztą też widać to po ich strojach. Ale wracając do tematu blizny jamszy. Blizna też potrzebuje jakiegoś czasu do tego, żeby blizną się stać, bo rzecz jasna na początku była to rana. W przypadku jamszy mamy tutaj do czynienia z 3 ranami ciętymi. Myślę, że to są 3 rany, bo oczywiście jedna blizna to jest jedna kreska, a po drugiej stronie twarzy jamsza ma taki plus. Więc gdyby na przykład walczył z kimś w stylu, powiedzmy, boksu, czy mógłby mieć bliznę, która ewidentnie wygląda jak drapnięcie pazurem z góry do dołu, albo może z dołu do góry. Nie sądzę, żeby w jakichś normalnych, tradycyjnych sztukach walki ktoś go trafił w ten sposób. Jeśli ktoś na przykład trafiłby go w twarz, to mógłby mu faktycznie zostawić bliznę, gdyby jego ręka, powiedzmy, ześlizgnęła się z twarzy jamszy i przeciął go w ten sposób. Ale jamsza miał blizny na przodzie twarzy, które raczej sugerowały być może walkę z jakimś dzikim zwierzęciem. Więc myślę, że jamsza, i to jest już moja 100% teoria zresztą, tak jak wszystko, co tutaj wam mówię, bo po prostu design się zmienił. Toriyama narysował jamszy blizny, żeby wyglądał na to, że coś tam się mu zmieniło, że trenował, ale jeśli mielibyśmy się tutaj faktycznie nad tym pochylić, po tym 1 roku rehabilitacji jamsza być może nie był w formie i stwierdził, że zanim zacznie trenować sztuki walki, być może zaszyje się w dziczy i tam spróbuje przetrwać, i tam spróbuje walczyć na przykład z dzikimi zwierzętami. I być może te blizny, które on ma, to są blizny, które nabył w walce z jakimś tygrysem, albo z jakimiś innymi wielkimi zwierzętami, które oczywiście wiemy, że w świecie Dragon Balla są. Ja wiem, że zakładanie, że jamsza przegrał, albo nabył blizny podczas walki z tygrysem, podczas kiedy mówimy o postaciach z Dragon Balla, które niszczą planety, jest to być może trochę naciągane, ale po pierwsze, w tamtym czasie nikt jeszcze nie niszczył planet. W tamtym czasie pamiętajmy, że poziom mocy małego Goku i Piccolo Mao, który nawet, nie wiem, nie wykraczał poza kilkaset, jeśli bierzemy pod uwagę te skautery z Dragon Balla Z, to był absolutny szczyt. No i kolejna sprawa, w świecie Dragon Balla są zwierzęta, które mogły jakkolwiek sprawiać problemy naszym bohaterom. Przecież Gohan podczas treningu w Saiyansadze uciekał przed dinozaurem. Jamsza po rehabilitacji, który też prawdopodobnie stracił formę, musiał wrócić do tego swojego trybu życia jako wojownik, może też dał się nadziać na jakąś, nie wiem, grupę tygrysów i może w ten sposób, albo wilków. Kto wie? Pięści porywiste niczym kły wilka. Może jamsza chciał wejść między wilki, żeby doszlifować swoją technikę, a może wilki po prostu stwierdziły, że nie, że zostawią mu pamiątkę. Tak jak mówię, blizna też potrzebuje pewnego czasu, żeby się zabliźnić, więc jeśli jamsza miałby świeżą ranę pod koniec swojego treningu, to widzielibyśmy jeszcze ranę albo niezabliźnioną bliznę. A tutaj widzimy już bliznę, zresztą każda z tych 3 ran musiała się już zabliźnić. Jeśli zakładamy, że on nabył je jednego dnia, no to okej. Ale jeśli na przykład między jedną a drugą byłyby 2 miesiące, a my potem widzimy jamszę jako gościa, który już ma wszystko zabliźnione, to by sugerowało, że on je nabył dawno temu. I ja sugeruję, że nabył je na początku
swojego treningu, kiedy był świeżo po rehabilitacji złamanej nogi. Taka moja teoria to jest tylko i wyłącznie headcanon dla waszej uciechy, więc to nigdy nie zostało potwierdzone. Być może nigdy nie zostanie. Trudno. Idziemy dalej. Pozwólcie, że puszczę wam drobnego Taiokena. Shredio, pytanie do Koku. Czy kiedy ktoś zostaje bogiem zniszczenia, to czy dostaje jakiegoś rodzaju buffa, czy ich moc wynika tylko z ich naturalnych umiejętności? Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie umiejętności, bo oczywiście stanowisko Boga Zniszczenia musi zapewniać jakiekolwiek dodatkowe atrybuty, tak jak na przykład ta boska nieśmiertelność albo boska długowieczność, no bo jeśli bogowie pokroju Virusa czy Szampy są bogami miliony lat, a tak naprawdę byli wcześniej śmiertelnikami, to głupio jest zakładać, że żyliby jako śmiertelnicy też miliony lat. Więc pełnienie roli Boga Zniszczenia na pewno wiąże się z jakimiś dodatkowymi umiejętnościami, jakby buffami, jeśli chcesz to tak nazwać. Ale jeśli chodzi o sam surowy poziom mocy, widzieliśmy na przykładzie Toppo, że on był śmiertelnikiem, który trenował u Belmoda. I to nie było tak, że Belmod go zobaczył i mówił, o, on będzie bogiem zniszczenia. Nie. Zobaczył gościa, który ma potencjał, trenował go przez wiele miesięcy, żeby on się przygotował do tej roli i prawdopodobnie Toppo na koniec swojego treningu był pod kątem poziomu mocy silniejszy niż Belmod. Kto wie? Tak myślę, że mogło tak być. A nawet jeśli nie był silniejszy, to był zbliżony. Więc myślę, że najpierw jest ten proces przygotowania kandydata, a potem dopiero on obejmuje stanowisko. Więc tak, oczywiście ta moc jest na poziomie Boga Zniszczenia, ale jest naturalnie wytrenowana. Przecież w kontekście Vegety i Goku też Beerus się zastanawiał, czy oni nie chcieliby zostać Bogiem Zniszczenia, czy to nie jest ich plan. Nawet ostatnio, w tych ostatnich rozdziałach mangi, to był bodajże 103 albo 102, kiedy Gohan też bił się z Brolim. Whis pytał Beerusa, czy ten widzi w nim potencjalnego Boga Zniszczenia i Beerus powiedział, że nie, że jest jakby charakter tutaj nie pasuje, ale nie wspomniał o tym, że siła jest na przykład za mała. Więc myślę, że nasi Saiyanie pod kątem siły spełniają te kryteria, żeby być Bogiem Zniszczenia. Oczywiście oni też mają transformację, więc tutaj na pewno jest łatwiej im wejść na ten poziom mocy, ale nie sądzę, żeby to było tak, że jak ktoś zostaje Bogiem Zniszczenia, to nagle dostaje plus 5 milionów do poziomu mocy, bo tak. Białe NS, pytanie do Koku. Jak potoczyłaby się historia, gdyby Pilaf spełnił swoje życzenie i zdobył władzę nad światem? Czy zyskałby jakąś specjalną moc, dzięki której byłby również niepokonany? Co z przybyciem Radica, potem Vegety, potem pojawieniem się Cella, Buu i tak dalej? Czy gdyby Goku z czasem się wzmocnił, czy mógłby pokonać Pilafa i uratować świat? Czy jednak życzenie byłoby trwałe i nic nie byłoby w stanie zmienić biegu historii? Czy może życzenie oznaczałoby, że w danym momencie Pilaf zdobyłby władzę, ale nie miałby żadnej ochrony przed jej utratą? I gdyby na przykład pojawił się ktoś silniejszy od niego, mógłby go zrzucić z tronu, pokonując go w walce. A może trzeba byłoby polecieć na Namek, aby poprosić Porungę o pomoc i cofnąć życzenie lub zrobić coś w tym stylu. Pozdrawiam serdecznie. Ciekawe pytanie, dzięki Biały i pozdrawiam również. Myślę, że tutaj raczej jest to kwestia słów, które zostałyby wypowiedziane do Shenlonga. Ja myślę, że Shenlong byłby w stanie mniej lub bardziej zrobić każdą z tych rzeczy, którą tutaj wymieniłeś. Chociaż najtrudniej jest mi uwierzyć w to, że Shenlong byłby w stanie Pilafowi dać władzę nad światem tak długo, że nawet Cell czy Buu musieliby, nie wiem, nie obudzić się, nie powstać, jakby że to życzenie byłoby w stanie wpłynąć na tak potężne jednostki. Myślę mimo wszystko, też biorąc pod uwagę, że Pilaf to postać gagowa, więc na pewno nie mógłby mieć jakiegoś długotrwałego zwycięstwa. Myślę, że najbardziej prawdopodobna opcja byłaby taka, że Pilaf zyskałby władzę nad światem, ale on nie miałby żadnego zabezpieczenia przed tym. Być może dostałby jakiś pałac, być może, nie wiem, przejąłby na przykład to stanowisko, które ma ten pies, król świata, i wszyscy by zobaczyli Pilafa na tym stanowisku i mówią, a to jest jakiś, wiecie, 1 czerwca jest ten Sejm Młodzieży, jakieś dziecko sobie siada na fotelu marszałka i jutro będzie wszystko normalnie, no nie? To jest takie święto po prostu młodzieży. I nikt by w to nie uwierzył, więc myślę, że tutaj raczej by historia wyglądała w taki sposób, aniżeli życzenie pokroju Bardoka do Toronbo, czyli chcę, żeby moi synowie rozkwitali. Bo tutaj mamy ten aspekt niedokonany. Rozkwitali, czyli żeby to był proces, a nie żeby rozkwitli i już. Więc gdyby to życzenie padło w taki sposób, że Pilaf miałby sprawować władzę nad światem przez ileś lat, no to jeśli Shenlong byłby w stanie to spełnić, no to tutaj moglibyśmy mieć podobny przykład co do Toronbo i tego Bardoka. Wszystkie prawa wszechświata, wszystkie zrządzenia losu musiałyby się tak ułożyć, żeby tego Pilafa na tronie utrzymać. To byłoby akurat ciekawe. Pozdrawiam fanów Pilafa. Szapoba, pytanie do Koku. Co mogło się stać z zapieczętowanym Buu w przyszłości Future Trunksa? Czy mogło dojść do potencjalnego pojedynku androidów, Cella i Buu? Ewentualnie jak mogłoby to wyglądać, gdyby w naszej linii czasowej Perfect Cell wygrałby ze wszystkimi, a Babidi dalej trzymałby pieczę nad Buu
na ziemi. Trochę pogmatwane, ale mam nadzieję, że będzie wiadomo, o co chodzi. Pozdrawiam, Adacho. Pozdrawiam, szapoba za takie pytanie. Tak się składa, że ja tutaj nie widzę jakby potencjalnego miejsca do pojedynku androidów Cella i Buu, no bo przecież w przyszłości Future Trunksa oni wszyscy zostali pokonani, a potem dopiero miała miejsce ta tamtejsza saga Buu, prawda, w której Trunks jakby powstrzymał Daburę i Babidiego przed obudzeniem Buu. Więc raczej myślę, że tutaj to byłaby kwestia tego, co zrobiłby Goku Black. I w sumie, co zrobił Goku Black, no bo to się wszystko działo w tamtym świecie. W mandze Dragon Ball Super widzimy sytuację, w której Trunks chwilę po pokonaniu Dabury jest już obserwowany przez Goku Blacka, więc Trunks nie miał żadnej chwili wytchnienia i nie było jakby w ogóle kłopotu z tym, że tak potężna jednostka jak Goku Black i potem oczywiście nasi bohaterowie, Goku, Vegeta, Blue, Trunks też się wzmocnił, drugi Zamasu, że te wszystkie postacie, które się ze sobą biły, że ich energia miałaby obudzić Buu. Nikt już w tamtym momencie o tym nie myślał, więc myślę, że to była kwestia tego, że ten kokon sobie leżał, ale bez odpowiedniej aparatury ta energia nie mogła zostać przetransferowana do kokonu. Czyli Babidi i Dabura byli w tym potrzebni. Oni mieli ten zegar z tą taką igłą, którą pobierali energię i potem tam wtykali w ten kokon, więc sama ilość energii, która była gdzieś tam na ziemi, ona nie mogła obudzić Buu, no bo potrzebowali po prostu do tego tych narzędzi. Więc myślę, że on tam dalej leży, że Majin Buu w świecie Future Trunksa dalej tam leży, tylko obecnie Future Trunks jest na takim poziomie, że nawet gdyby Buu się obudził, to myślę, że Trunks nie miałby problemu, żeby go spacyfikować. Zresztą Trunks prawdopodobnie zna historię, a może nie zna, ale może jest jakkolwiek świadomy tego, jak wyglądała sytuacja u nas z naszym Buu, że jest to gość, którego można oswoić. Więc może spróbowałby zrobić to samo ze swoim Buu. Exe, pytanie do Goku. Jak wiemy, w grach i tym podobnych nie mogą użyć Super Saiyanina Goku Blacka, Ultra Ego Vegety i tak dalej. Ale jak ta sprawa tyczy się technik? W kilku grach Goku Black używa God Binding Light Bullet. Techniki, której wcześniej używał tylko w mandze, więc jak to działa w tym przypadku? Przykład, który podałeś, tyczy się tak naprawdę trochę Dragon Ball Heroes, bo mamy technikę, która faktycznie jest dość nietypową techniką, bo nie widzieliśmy jej w anime, mianowicie takie spętanie, którego Goku Black użył na Trunksie bodajże w mandze Dragon Ball Super. I jest to technika, która pojawia się w grze, nawet w Dokanie, tylko że nie używa jej Goku Black. Używa jej zamaskowany, szkarłatny Saiyanin, Super Saiyanin 3, którym nie wiadomo kto jest, ale wszyscy wiedzą, że to Goku Black, tylko że w jakimś dziwnym, różanym Super Saiyanie 3. Więc jest to coś, co tak na dobrą sprawę nie pochodzi, nie zostało wzięte z mangi Dragon Ball Super, tylko z Heroes. W sensie to pierwsze miejsce, w którym to mogło wystąpić ta technika, to mogła być manga Dragon Ball Super, tylko że potem jak Heroes to adaptuje albo robi coś podobnego, mówię tutaj o grze, bo nie pamiętam czy w anime tym promocyjnym to było, być może jest to też w mandze Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, to potem łatwiej jest zaadaptować takiemu Dokanowi coś, co już zostało zanimowane, albo co mamy w formie animacji poruszających się postaci w grze Heroes. Więc ten przykład wygląda tak, jak wygląda. Mimo wszystko to nie jest tak, że ataki, które pojawiły się tylko w mandze, nie mają prawa pojawić się w grach, bo Vegeta chociażby używa, i nie tylko na jednej karcie, techniki Gamma Burst Flash, czyli techniki, której nigdy nie widzieliśmy w anime. Ani w Dragon Ballu Super jej nie użył, ani w Dragon Ballu Z jej nie użył, ani w Dragon Ball Daima, ani w kinówkach jej nie użył. Gamma Burst Flash to jest technika ekskluzywna dla mangi, ale mamy ją w grach. Mamy ją zanimowaną w grach. To jest ta technika, w której Vegeta układa ręce w taki sposób. Czym to się różni od Final Flasha? Bo Final Flasha mamy tak, Gamma Burst Flash mamy tak. Ja się trochę znam na anime, tylko możecie mnie pytać. A Masenko mamy tak. Tak, jestem 28-letnim gościem, który niby coś tam postudiował, niby ma magistra z wychowania fizycznego, ale siedzi kurwa na chacie w stroju Kermita i pokazuje wam, jak zrobić Masenko, jak zrobić Gamma Burst Flash, tylko nie róbcie tego w domu, bo możecie sobie ścianę wywalić, ale nie uda wam się. Roshi trenował 50 lat, żeby zrobić Kamehameha, mi się jeszcze nie udało, mam 28, jestem w połowie drogi. ZZ, jaki jest limit szybkości błyskawicznej transmisji w walce? Czy miałoby sens używać jej przeciwko postaciom pokroju Gohana Bestii? Czy jednak na tym poziomie fabuły błyskawiczna transmisja odeszła na strych jak chmurka Kinto? Zakładając, że nie da się lecieć szybciej niż prędkość światła, bo oczywiście też mi ostatnio powiedzieliście, że raczej się nie da, ale chyba, że mówimy tutaj o świecie kwantowym. Ale ja na potrzeby tej odpowiedzi założę, że w świecie Dragon Balla nie da się być szybszym niż prędkość światła. To znaczy,
że każda droga, każdy ruch postaci z punktu A do punktu B, niezależnie od tego, czy to jest długa trasa, długa droga, czy krótka droga, zajmuje jakiś czas. A błyskawiczna transmisja, jak to nazwa sama wskazuje, jest błyskawiczna. Tylko problem polega na tym, że sam moment przeniesienia się nie musi być błyskawiczny. Myślę, że tylko w kontekście jakby perfekcyjnie wykonanej błyskawicznej transmisji możemy mówić o faktycznie błyskawicznym przeniesieniu się, bo oczywiście przecież na początku musimy wyszukać inną key, skupić się i przenieść się. I jesteśmy w tamtym miejscu. Na przykładzie walki Goku i Gasa widzieliśmy, że niby obaj używali błyskawicznej transmisji, ale ta transmisja Gasa była taka ślamazarna. I ja już to jakiś czas temu tłumaczyłem, że moim zdaniem Gas, który nie potrafił wykonywać tej techniki poprawnie, sygnalizował przeciwnikowi, w jakim miejscu się pojawi. Więc to nie było tak, że on się nie teleportował błyskawicznie, bo ten moment teleportacji był błyskawiczny, tylko że być może w świecie Dragon Balla można na początku wyczuć ki w miejscu, w którym chcemy się pojawić. A Goku na przykład jako postać, która już lepiej, być może nawet perfekcyjnie potrafi korzystać z tej techniki, robi to tak, że nie sygnalizuje drugiej osobie, gdzie się pojawi. Więc jeśli pytasz o limit szybkości błyskawicznej transmisji w walce, ja myślę, że limit jest taki, że nie ma w ogóle żadnego opóźnienia. Że tak jak nazwa wskazuje, jest to błyskawiczna transmisja, więc nawet jeśli mówimy o postaciach pokroju Goku w Ultra Instynkcie czy Gohanie Bestii, to są nadal postacie, które mimo swojej olbrzymiej prędkości i siły nadal potrzebują czasu, żeby się przenieść z jednego miejsca do drugiego, a błyskawiczna transmisja nie potrzebuje. Oczywiście zakładając, że jest wykonana perfekcyjnie. Tak jak mówię, Goku i Gas to jest dobry przykład, że można zrobić to dobrze, a można zrobić to ślamazarnie. Szaler, pytanie do Goku. Wiem, że nie lubisz, jak nazywa się ciebie influencerem, a jak już to youtuberem, ale wczoraj oglądałem materiał Dana na kanale Ciężkie Granie o nazwie Karczmowe dysputy przy flaszce o tematyce Wiedźmina i mówił on, że to ty i twoja seria Koku zainspirowaliście go, aby on sam stworzył taką serię. Dodatkowo kanał Gramofox ma serię Aizen o tematyce Bleacha. Pozdrawiam panów Bleacha. Dosłownie jestem niecałe 2 godziny przed kolejnym streamem z Bleacha, bo nagrywam to w niedzielę, gdzie inspiracja też poszyła od ciebie. Poszyła? Poszła może, a może poszyła. I tutaj pytanie, czy naprawdę uważasz, że ciągle nie jesteś influencerem? I jeszcze pytanie, abyś mógł sobie pogadać, co tam u ciebie, jakie masz plany na przyszłość, czy dostanę zaproszenie na twoje wesele? Nie. Nothing personal, kid. Możesz sobie pogadać o czymś albo o niczym. Pozdrawiam. Pozdrawiam i dziękuję. Nie uważam, że nie jestem influencerem, bo każdy z nas, kto ma wpływ, być może influencer to jakby z definicji sugeruje, że ten wpływ musi być poprzez internet, ale nawet Michał, który sprowokował mnie do tego, żebym dzisiaj założył strój Kermita, jest influencerem z definicji, bo wywarł na mnie wpływ, influence, no nie? Więc niezależnie od tego, czy wywieracie wpływ na jedną osobę, na 10, na 5 czy na 10 tysięcy, możecie się nazwać influencerami i ja absolutnie z tą definicją dyskutować nie będę. Dlaczego uważam, że to się źle kojarzy? Inaczej, dlaczego nie lubię tego słowa? Bo jakby możecie na mnie mówić jak chcecie, ja wam tego nie zabronię, ale nie lubię tego słowa, bo po prostu ono się kojarzy mi z pewną pustką. Influencer kojarzy mi się z taką pustką intelektualną. Może to jest złe, może nie powinienem tak myśleć, ale tak myślę. Ja oczywiście też nie gadam o rzeczach związanych ze wspomnianą wcześniej fizyką kwantową, więc podejrzewam, że tutaj dużo morału z tego nie wyciągniecie, ale chciałbym po prostu, żebyście się dobrze bawili, żebyście mieli miejsce w internecie, do którego możecie codziennie przyjść po pracy, po ciężkim dniu pracy, albo po ciężkim dniu w szkole, albo w ogóle jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o Dragon Ballu i nie tylko, to oczywiście to są jakby główne rzeczy, które mnie motywują do nagrywania w kontekście tworzonych przeze mnie treści, więc ja oczywiście nie dyskutuję z tym, że nie jestem influencerem, bo to byłoby, wiecie, no to byłoby walczenie z definicją, którą wam wcześniej przytoczyłem, a jeśli chodzi o plany na przyszłość, chyba przeżyć do stycznia. Oczywiście jest kilka pomysłów na serię, które już kiedyś wspominałem, że chciałbym zrobić, na przykład Kto by wygrał, czyli zestawienie 2 postaci z Dragon Balla, na przykład Super Vegito z końcówki Dragon Balla Z i God Goku z Battle of Gods. Taki powiedzmy rozbudowany film dyskusyjny prezentujący jakieś dowody albo półdowody, które widnieją w mandze albo w internecie, albo w anime i na koniec werdykt, kto z tych postaci jest silniejszy albo kto by tę walkę wygrał, no bo tutaj nie bierzemy tylko pod uwagę tego, kto by walnął więcej w bokserze w Mielnie, ale kto
ma więcej umiejętności, kto by tę walkę po prostu wygrał. Dożyć do stycznia, do tych ogłoszeń, chociaż YouTube ostatnio tnie strasznie mój kanał. Podejrzewam, że nie tylko mój, bo z tego co widziałem, to sporo osób ma z tym problem, ale podam wam przykrą ciekawostkę. Jakby ja się z tego powodu absolutnie nie łamię, ale jest to jakaś przykra ciekawostka. Październik, ten październik, który teraz minął, to był pod kątem wyświetleń na moim kanale najsłabszy miesiąc bodajże od stycznia 2021, czyli praktycznie od 5 lat. To był pierwszy miesiąc od praktycznie 5 lat, kiedy mój kanał nie przebił nawet 300 000 wyświetleń. Jak na moje drobne standardy, skromne, to jest bardzo, bardzo słaby wynik. To jest praktycznie połowa wyświetleń, które czasami w niektórych momentach były na moim kanale. Ja przypominam, że nie wrzucam shortsów, bo shortsami łatwo sobie czasem dobić te wyświetlenia. Ja shortsów nie wrzucam, więc tutaj jakby mówimy stricte o filmach. Natomiast jakby nie martwcie się, mam za co żyć, więc to nie jest tak, że to jakoś wpływa na moją sytuację materialną. Przy okazji chcę wam też podziękować za wsparcie, w ogóle za całą aktywność. Dziękuję też wszystkim osobom, które zostawiają jakąkolwiek aktywność pod moimi filmami. Dziękuję tym, którzy piszą komentarze dla zasięgu, ale chcę wam zdradzić pewną rzecz. Komentarze to nie jest coś, co ma największy wpływ na budowanie zasięgu filmu. Kliknięcia mają, czyli oczywiście wyświetlenia i czas oglądania, procent obejrzenia filmu. Czyli wolałbym, żeby osoba, która ogląda mój film, obejrzała na przykład, nie wiem, 60-70% trwania tego filmu i potem nie wychodziła z YouTube'a, bo jest jeszcze taka mechanika, z tego co czytałem, tak to działa, że YouTube też patrzy na to, czy ktoś po obejrzeniu danego filmu jakby kończy sesję, czyli wychodzi z YouTube'a. Czyli obejrzał gościa, który pije kranówkę w stroju Kermita i mówi: koniec internetu na dzisiaj, wyłączam komputer. A jeśli się okaże, że na przykład po tym filmie włączy kolejny albo włączy jakiś jeszcze inny, no to wtedy też YouTube bardziej przychylnie na to patrzy, bo YouTube'owi po prostu zależy na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzać na ich stronie, no a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzać przy moich filmach. Więc oczywiście dziękuję wam wszystkim za wyświetlenia i za komentarze i za łapki w górę. To też jest ważne, też jeszcze są te podbicia, ale czas oglądania. Myślę, że czas oglądania to jest to, co jest najbardziej istotne, bo YouTube przez te pierwsze 24-48 godzin patrzy na to, jaki jest wskaźnik klikalności miniatur, czyli na przykład jeśli ludzie nie klikają w miniaturę i nie oglądają, to nie poleca tego filmu dalej. Więc ten początkowy czas jest najważniejszy. Kilka rzeczy takich, które być może was interesują, a być może nie. Ale miałem powiedzieć coś od siebie, to powiedziałem. Sojuchiro, ostatnie pytanie do Koku. Ja tak powiedziałem ostatnie. Ostatnio porównałem sobie odcinek pierwszy z serii GT do drugiego odcinka Daima. I gdy Goku został zmniejszony w serii GT do rozmiaru dziecka, to powiedział, że nie ma nic przeciwko, jeśli już tak zostanie, wcale mu to nie przeszkadza. Zaś w Daima, gdy Goku i reszta zostali zmienieni, to Goku był w szoku i nie był zbytnio z tego zadowolony. W GT zmniejszony Goku nie miał problemów z lataniem, latał sobie do woli, jak to robił zwykle. Zaś w Daima Goku i reszta po zmniejszeniu stracili kontrolę nad swym ciałem i nie potrafili utrzymać się w powietrzu, co nie ma w ogóle sensu. Jakoś Goten, Trunks nigdy nie mieli problemów z lataniem. Goten podczas treningu z Gohanem błyskawicznie opanował technikę latania. Nawet Gotenks nie miał żadnego problemu z poruszaniem się czy lataniem w serii Z, a też to było przecież nowe ciało dla Gotena i Trunksa. Co o tym sądzisz? Tutaj się fundamentalnie z tobą nie zgadzam, ale chcę powiedzieć o tym, co rozbawiło mnie, jak czytałem ten komentarz, czyli odpowiedzi utworzone przez AI. Uwaga, co na ten temat sądzi sztuczna inteligencja? Odpowiedź numer 1. Daima nie tworzy Toriyama, a GT już tak. Tam tkwi różnica. No kurwa, najstarsi górale się w grobie po prostu przewracają. Druga odpowiedź. Na to pytanie odpowiem w podsumowaniu roku. I chuj, nie wyciągnę z niego wiadomości. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że to, że nasi bohaterowie w Daima nie mogli się przyzwyczaić do nowych ciał, to było naturalne. Bo przecież chociażby dystans, jak są bokserzy albo zawodnicy MMA, którzy na początku walki jakby wyciągają dłoń, jakby próbują wyprowadzać ciosy w powietrze, albo jakby wyciągają też ręce, żeby złapać dystans z przeciwnikiem, Goku poprzez długość swoich kończyn też już jest przyzwyczajony do pewnych ruchów. Nawet widzieliśmy to w miejscu, w którym Goku próbował zaatakować słup
ale nagle zobaczył, że jego rączka jest o połowę krótsza. Myślę, że każdy z nas, który nagle stałby się mniejszy, nasze kończyny byłyby mniejsze, z sekundy na sekundę ta zmiana by nastąpiła, bo to nie jest kwestia dorastania. Z każdym miesiącem, jak ktoś dorasta, to się przyzwyczaja, jakby cały czas jest przyzwyczajony do swojego ciała, ale tutaj zmiana nastąpiła tak i gościa 50-letniego wrzuciliśmy do ciała dziecka, w którym on nie był już kilkadziesiąt lat i nagle ma krótsze kończyny, inaczej się kontroluje ki w jego ciele i to, że w Dragon Ballu GT on nie miał z tym problemu, to ja miałem z tym problem. Ja miałem z tym problem, że on nie ma problemu. Nawet była chyba sytuacja, w której Goku razem z resztą używali błyskawicznej transmisji na tej pustyni i też był problem z użyciem błyskawicznej transmisji, bo nie mógł dobrze skupić ki w małym ciele. Dlatego chociażby jak wszystkich teleportował w sadze Baby'ego, to używał formy SSJ4. Więc tutaj GT też nawiązał do tego, że Goku w GT inaczej kontroluje mu się ki, no nie? Więc w Dragon Ball Daima uważam, że ten wątek akurat to jest coś, czego się czepiać nie będę, a w kontekście Gotena i Trunksa, Gotenks był oczywiście nowym bytem, ale to nie było tak, że Goten musiał kontrolować ciało Trunksa, czy Trunks ciało Gotena, tylko Gotenks kontrolował ciało Gotenksa. On kontrolował swoje ciało, które tak naprawdę było z połączeniem dwóch podobnych ciał. Przecież warunkiem tańca fuzji jest to, żeby ciała były podobne, w sensie dwie składowe były mniej więcej tego samego wzrostu, więc wydaje mi się, że gdyby tutaj było tak, że Gotenks nagle byłby 5-metrowym typem, no to wtedy mógłby być problem, ale przecież i Goten i Trunks byli podobnego wzrostu, Gotenks był tego podobnego wzrostu, więc tutaj problemu nie było, tak samo z Goku i Vegetą. Tak myślę, póki co kończę ten odcinek, bo już mi gorąco. Michał, proszę o cofnięcie swoich słów, że jestem sztywniakiem. Nawet myślałem, żeby jeszcze perłę odpalić, ale mówię, chuj, zostawię to dzisiaj na Bleacha. Także, pozdrawiam wszystkich fanów Bleacha. Pamiętajcie, o czym mówiłem. Znaczy, dziękuję wam za wszystką aktywność, że tak powiem, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby oglądać, klikać, żeby, jeśli was to interesuje, rzecz jasna, nie zmuszam, ale możecie też zostawiać lajka, możecie zostawić komentarz. Jako fan Dragon Balla mogę powiedzieć byle do stycznia. Chyba że będą jeszcze jakieś przecieki. Oczywiście też was będę informował, jeśli coś takiego będzie, ale nie przedłużam. Dzięki za wszystkie komentarze. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.